wilgotne powietrze, wydrążone tunele w skałach oraz labirynt, w którym niejedna Manticora mogłaby się zgubić. Ja na pewno. Dzisiaj zejdziemy do podziemi, by poznać uroki następnego miasta. Zapraszam do kolejnej frakcji w pigułce. Zaczynamy. Powiemy sobie na początku o tle fabularnym, następnie przejdziemy do tego, jak bywalcy podziemi radzą sobie w Heroes 3 z uwzględnieniem Hoty, pomówimy o inspiracjach z rzeczywistości i tu polecam obejrzeć, ponieważ zmieniliśmy nieco formułę. Zakończymy oczywiście na tym, jak Loch ewoluował w kolejnych odsłonach z serii. Loch sam w sobie, jako uformowana frakcja, niestety nie występuje w klasycznym Might and Magic przed trójką. W takim razie nie mamy o czym mówić? Otóż nie. Sercem każdej frakcji są jednostki, a te są z nami od początku serii. W pierwszej części debiutuje mnóstwo stworów i z tych interesujących nas dzisiaj mamy Troglodytę, Meduzę, Harpię, Mantykorę, Minotaura, czerwonego jak i czarnego smoka. Jedynie obserwatora brak. Jest też pewne imię, które powróci w Enrod. Alamar, pełniący w jedynce funkcję króla uwięzionego przez Sheltema. On sam podszywa się pod niego i naszym zadaniem jest zdemaskować nicnego androida. Warto nadmienić, że chodzi o imię. Sama postać w Enrod jest kimś innym. Następnie chronologicznie jest 2 aż do 5 i wiele nie jesteśmy w stanie o tym epizodzie powiedzieć. Pojawiają się jednostki to tu, to tam. O frakcji Loch jako takiej ciężko jednak coś stwierdzić. Na szczęście z ratunkiem przychodzi heroskowy debiut w postaci zamku Czarnoksiężnika. Rządzona przez Alamara frakcja jest dla kanonicznego zwycięzcy Iron Fista nie lada wyzwaniem, o czym sam nawet wspomina w swoich listach. I to w bardzo niewyparzonym stylu. Morglin z przekąsem stwierdza, że jego zły kuzyn Ragnar jest żałosnym żebrakiem w porównaniu do tego przeciwnika, ewidentnie darząc swojego oponenta uznaniem. Alamar był w stanie zebrać niezłą mieszankę. Z jednostek kojarzonych z późniejszym Lochem mamy Minotaura i Smoka. I to właściwie tyle. Reszta to zgraja, która w przyszłości przypadnie innym frakcjom. Nie oznacza to jednak, że morale takiej armii jest niskie. Co to? To nie. Sama byłabym zmotywowana, mając u swojego boku zdecydowanie najlepszą jednostkę w całej grze. Mowa oczywiście o smokach. Zdecydowany faworyt twórców już od pierwszej części. Szalenie wysokie statystyki, atakowanie 2 jednostek oraz odporność na magię. Droga do żmija jest niestety usłana sporymi kosztami. 3000 złota oraz sztuka siarki czynią z tej jednostki najdroższą w całej grze. Nie wspominając o koszcie rozbudowy miasta, by osiągnąć ten etap. Na szczęście pozostałe stwory też są niczego sobie. Czarnoksiężnik posiada w swoim arsenale jeszcze 2 jednostki latające w postaci gargulca i gryfa. A jakby tego było mało, na pierwszym poziomie dostajemy centaura potrafiącego strzelać. Nic dziwnego, że Alamar wraz z Falagarem i Agarem stanowią spore zagrożenie dla protagonisty herosków. Nasi złoczyńcy dostali łomot. Morglin wygrywa i zakłada królestwo Iron Fistów. Ma również 2 dziedziców w postaci Rolanda oraz Archibalda. Czyli co? Sromotna przegrana? Nie! 2 to konflikt między tymi 2 braćmi, odkąd jeden zapragnął wykiwać drugiego. Alamar obudził się i obrał stronę jednego z nich. Razem z ekipą znów staje na czele zamku Czarnoksiężnika. Powracają wszystkie jednostki. W dodatku Minotaur dostaje awans na królewskiego Minotaura. Smok natomiast znów wymiata, będąc jedynym stworem posiadającym aż 2 awanse. Wraca też niestety ich cena. 4 tysiaki i 2 siarki za czarnego smoka to obłęd. To sprawia, że trzeba uważać, by wystarczyło nam złota na wykupowanie pozostałych jednostek. Inaczej może i będziemy mieli dostęp do najlepszych stworów w grze, ale co z tego, jeśli przeciwnik najedzie nas czymś tanim jak barszcz, gdy my ciłamy grosz do grosza na naszych pupili. Jednak jak uda nam się opanować ekonomię, to wygraną mamy jak w banku. Smoki są warte każdego złota. Bez 2 zdań. Los nie był dla Alamara łaskawy. Przegrana Archibalda oznaczała potrzebę zejścia do podziemi. Dlatego nie mamy z nim do czynienia w Might and Magic 6.
Wspomniany wcześniej Agar też nie miał się dobrze. Jako swoją siedzibę obrał zamek zbudowany w kalderze wygasłego wulkanu o tej samej nazwie – Kriegspire. Czarnoksiężnik prowadził tam swoje eksperymenty. Nie bez powodu o nim opowiadamy, ponieważ był twórcą hybrydy będącej siłą napędową jego pobratymców. Mowa o Minotaurze. Pewnego feralnego dnia Agar napisał: nigdy nie krzyżuj byka z czymkolwiek. I miał rację, ponieważ musiał uciekać ze swojego zamku, zostawiając za sobą chmarę rogaczy. Możemy go spotkać na północ w nieco zimniejszych klimatach. Przebywa w swoim laboratorium jako lisz, ale nie jest dla nas zbyt gościnny. Najlepiej na tym wszystkim wyszedł Falagar. Postanowił pożegnać się ze swoją mroczną przeszłością. Można zresztą powiedzieć śmiało, że gdyby nie ta zmiana, to nie mielibyśmy naszej kochanej trójeczki. Podczas najazdu Kriega na Sweetwater ratuje głównych bohaterów. Teleportuje ich do bezpiecznego miejsca. Następnie poświęca 3 lata, szkoląc ich i przygotowując do ważnej misji. Jak będziecie ogrywać 6, to przejdźcie się do jego domu w rejonie Nowego Sorpigal podziękować. A jak już mowa o Heroes 3. Heroes of Might and Magic 3 Underground. Loch. Frakcja pełna tajemnic, mroku, magii i potężnych stworzeń. Miejsce, gdzie możesz poczuć na sobie wzrok złych oczu oraz zgubić się w labiryncie myśli, a przy okazji spotkać samego Minotaura. Miasto, w którym wciąga cię nie tylko wir magii, ale także ono samo. Przez lata żyło w cieniu lepiej prosperującego konkurenta. Brakowało tego czegoś, choć może bardziej to szkieleciaki i spółka były po prostu silniejsze. Z pomocą przybywa najnowszy patch 1.7.3 i zmiana balansu. Loch stał się, jakby nie patrzeć, najlepszą frakcją do wyboru podczas rozgrywek PvP, spychając jednocześnie nekropolię z piedestału. Miejsce o zdecydowanie złym charakterze. Jest domem dla czarnoksiężników i władców. Ci pierwsi kładą nacisk na swoje zdolności wiedzowe i magiczne, dlatego na próżno liczyć. No, może prócz chatki wiedźmy, bądź losowo znajdującego się uniwersytetu na mapie, że któryś z czarnoksiężników dostanie cokolwiek związanego z fizyczną walką w kontekście umiejętności. Za to kładą mocny nacisk na wiedzówkę, w której są jednymi z lepszych hirków. Szanse na skille związane z walką bezpośrednią są po prostu bardzo małe. Władcy oczywiście są nieco inni. Bardzo dobra klasa do czystej, bezpośredniej walki, gdzie bardziej przemawiają pięści aniżeli księga zaklęć. Żyjąc w podziemiu należy wiedzieć, jak myśleć strategicznie. Stąd można zauważyć smykałkę do taktyki czy innych umiejętności nawiązujących do pola bitwy. Grając nią jednak nie uświadczymy możliwości nauczenia się ani magii wody, ani nekromancji. Niezależnie od klasy. I tak najlepszym wyborem bohatera na start jest Shakti, startujący z 3 oddziałami troglodytów. Jego startowe umiejętności to taktyka i atak. Inni bohaterowie, którym warto poświęcić uwagę, są Alamar ze swoją specjalizacją, czy Gunnar, który jest świetny do irytowania przeciwników ze swoją logistyką i strategią wojny podjazdowej. Loch ma kilka genialnych, unikatowych budynków. Jednym z nich jest Akademia Wojny, dająca na start 1000 doświadczenia każdemu bohaterowi, który odwiedzi miasto. Nie ma to jak prawie darmowy level up na początku gry. Portal Przyzwania pozwala nam rekrutować jednostki w mieście z danego, losowego siedliska, które zdobyliśmy na mapie. Ważny budynek w jednej taktyce. Chodzi w niej o to, że zajmujemy tylko smocze groty. Dzięki temu mamy dodatkowe 2 żmije tygodniowo do zrekrutowania, nie licząc tych w oryginalnym siedlisku. Jak nam to wyjdzie, to jest to game changer. Jeśli uda się zdobyć Gerala, to można postawić w mieście strażnika ziemi, który prócz standardowych bonusów daje również ten charakterystyczny dla danej frakcji. Tutaj mowa o bonusie plus 12 do mocy dla bohatera, który będzie bronił miasta podczas ataku przeciwnika. Warto też zbudować sprzedawcę artefaktów. Daje nam to szansę na naprawdę solidne przedmioty wzmacniające naszych hirków. Loch jest jedną z najbardziej stylowo wyglądających frakcji, mającej nawiązania do chociażby Dungeons and Dragons, ale o tym będziemy opowiadać w dalszej części tego materiału. W międzyczasie spójrzcie na to, jak Loch wyglądał w wersji beta. Moje oko, grafika, płacze. Przejdźmy do jednostek. Troglodyci, pieszczotliwie nazywane ogórkami, to jednostka na pierwszy rzut oka nie wyróżniająca się niczym szczególnym.
od zwykły tier 1. No, może poza tym, że mi przypominają nieco obcego z serii Ridleya Scotta. Przy odpowiednim bohaterze troglodyci zamieniają się w siłę, która pozwala na bardzo dobrą ekspansję we wczesnym etapie gry. Nie posiadają oczu. Ten fakt oznacza, że są odporne na oślepienie, co jest dobre w momencie, gdyby chciałby nam ktoś wyłączyć ten oddział z gry. Nie ma się ich też pasywna umiejętność zamiany w kamień u meduz oraz bazyliszków. Znów przez brak oczu. Gra nimi nabiera rumieńców, gdy mamy Shaktiego, który specjalizuje się w tych jednostkach. Definicja terminu hit and run. Jednostka drugiego poziomu, której cechą charakterystyczną jest podlatywanie do przeciwnika, dziabnięcie go i powrót na swój pierwotny heks startowy. Nieulepszona wersja może dostać baty przy kontrataku. Jest to niestety problematyczne ze względu na przeciętne statystyki harpii. Ulepszenie niweluje ten problem. Poza minimalnymi bonusami do statystyk, harpia wiedźma może zaatakować przeciwnika bez obaw o kontratak. Nadal boli brak większych bonusów. Przypomina mi to trochę przypadek Zjawy, która niby ma regenerację i lata, ale na dłuższą metę nie jest używalna. Harpie są dobre na mięsko do spalania podczas walki, aby oszczędzić stak troglodytów czy złych oczu. Bohaterką od harpii jest Lorelei. Jesteś tego warta. Złe oko oraz rozwinięcie w postaci obserwatora to jedna z 2 jednostek strzelających w tej frakcji. Jednostka 3. poziomu. Jego umiejka pasywna gwarantuje takie same obrażenia na zasięg, jak i w zwarciu, robiąc z niego mocnego zawodnika podczas walki. Zwłaszcza jak jest strażnikiem neutralnym na mapie przygody. Nieulepszona wersja przy awansie dostaje porządny boost do statystyk oraz dodatkowych kilka par oczu. Dzięki temu obserwatora nie ominie żaden nasz materiał. Bohaterem lubującym się w lewitujących maskooczach jest Khajiit, Ajit. Gdyby wzrok mógł zabijać, to ta jednostka byłaby zdeczka OP, a tak to tylko zmienia jednostki w kamień. Tylko. W dodatku ma na to zaledwie 20% szans. Meduza jest reprezentantką 4. poziomu we frakcji Loch. Strzela oraz, tak samo jak Złe Oko, nie ma kar do walki w bezpośrednim zwarciu. Co warto odnotować to fakt, że meduzy nie mają za dużo strzał, zarówno wersja podstawowa, jak i zaawansowana. Z tego też powodu polecam zainwestować w wóz z amunicją. Jeśli chodzi o bohaterów, to nie ma w Lochu żadnego fana wężowych włosów. Dobry dzik, to znaczy byk. Minotaur już przed ulepszeniem to ciężki orzech do zgryzienia, a po awansie staje w gardle przeciwnikom. Dobre statystyki, prędkość poruszania się po polu bitwy, czy chociażby zniewalające morale, które jest niesamowicie trudne do zbicia. Może na spokojnie stać ramię w ramię ze szkieletami, nie tracąc przy tym ani trochę chęci do walki. W dodatku Minotaur dzięki swojej pasywnej umiejętności nie musi zbytnio przejmować się jakimkolwiek ujemnym wpływem dotyczącym morale. Jedyny przypadek, gdzie jego pasywka może zostać zablokowana, to kiedy jesteśmy w posiadaniu ducha opresji, który kompletnie wyłącza morale z gry. Specjalistą w tych jednostkach jest Daze. Mantykora nie przoduje, jeśli chodzi o tier 6. Są na tym polu jednostki, które są zdecydowanie lepsze. Mimo tego, ten stwór ma coś w sobie. Lata. Ma znośne statystyki, a jak walczymy z nimi jako neutralnymi strażnikami, to mogą napsuć krwi. A co dopiero ich ulepszenie? Chimery. Zyskują drobny bonus do statystyk i kilka heksów więcej szybkości. Ale dostają też mocną zdolność paraliżowania wrogiej jednostki, którego sposób działania można porównać do pasywek meduzy czy bazyliszka. Bohaterą ze specką w tych jednostkach jest Synka. Bezsprzeczna elita spośród smoków ze wszystkich frakcji, zwłaszcza po ulepszeniu. Czerwony smok to jednostka latająca, mająca odporność na zaklęcia do 3. poziomu oraz całkiem dobre statystyki, możliwość dzionięcia, ale jak go ulepszymy, to już mamy inną ligę. Ogromna ilość życia, mocne parametry i dobra szybkość. Dzięki jego niewrażliwości na zaklęcia staje się centralnym elementem jednej z taktyk Lochu, w której w skład wchodzi Armagedon i totalne zniszczenie. Więc jeśli mamy czarnoksiężnika mocno inwestującego w moc oraz wiedzę, jak i nieograniczone zasoby many, to czarny smok będzie idealnym kandydatem na główną siłę w armii. W dodatku, jak to w sumie można wywnioskować po początkowym filmiku, czarne smoki nie darzą się zbytnią miłością z tytanami ani ich pierwotną wersją. Oznacza to,
że mają bonus do obrażeń w walce z nimi. Co ciekawe, gigant najwyraźniej nie ma świadomości konfliktu z czarnymi smokami. Zawiść uruchamia się w nim dopiero podczas awansu, gdy to dołącza do wspólnej nienawiści. Mutare oraz Mutare Drake to bohaterka specjalizująca się w żmijach. Samo miasto, a szczególnie jego obraz z 5. odsłony, daje nam mocny vibe podmroku z D&D. Jest to lokacja skryta głęboko pod ziemią, w której żyje wiele przerażających stworzeń, jak i rasy, stroniące na co dzień od słońca, takie jak duergary czy troły, czyli mroczne elfy. Mimo tego jest pięknie zobrazowana. Możemy tu trafić na gigantyczne grzyby, przypominające nam Morrowinda, czy chociażby kryształy i świecące w ciemności rośliny. Miejsce idealne na letnie upały. O ile oczywiście nie zjedzą nas minotaury, albo nie zamienimy się w kamień. Co możemy natomiast powiedzieć o jednostkach? Trogle i Dytes, jama i mieszkaniec. Takie określenia z greki składają się na słowo troglodyta, czyli można powiedzieć śmiało, że heroskowe ogórki są po prostu mieszkańcami jaskiń. Coś, co niegdyś opisywało ludzi dzikich, bez języka i z odmienną dietą, rozwinęło się w kulturze europejskiej XVIII i XIX wieku w coś o pejoratywnym znaczeniu. Zaczęło ono po prostu określać prymitywa, kogoś żyjącego z dala od cywilizacji. Grecy będą się tu przewijać często dzisiaj. Następna jednostka też zawdzięcza im istnienie. Skrzydlata kobieta z pazurami drapieżnego ptaka. Tak w skrócie można określić harpię. Jej imię dosłownie oznacza porywającą. Bogowie greccy często zsyłali je jako kara na nieznośnych grzeszników. Jednym z takich pechowców był Fineusz, mężczyzna, któremu często wykradały jedzenie, a to niedobre. Czyli takie mitologiczne mewy. Rzymskim pisarzom literatury musiały szczególnie zajść za skórę, ponieważ ci przedstawiali harpię często jako symbol brudu, głodu i przekleństwa. Dalej było tylko gorzej, bo w ludowych podaniach czy renesansie przejmowały rolę piekielnych istot. Musiały sobie mocno przeskrobać, skoro z istot zesłanych przez bogów wylądowały tak nisko, że teraz my określamy je mitologicznymi mewami. Czy te oczy mogą kłamać? Może. Nie wiem. Na pewno wiele osób uważa je za narzędzie do rzucania klątw. Tak właśnie koncepcja złego oka przedstawiana jest w wielu wierzeniach. Pojawia się zarówno w wierzeniach śródziemnomorskich, bliskowschodnich, słowiańskich oraz indyjskich. W sumie dzięki temu zawdzięczamy jeden z ciekawszych konceptów potworów w postaci właśnie obserwatora, czy z angielskiego beholdera. Kojarzycie może grę Eye of the Beholder? Grę gatunkowo pokrewną z Might and Magic? Przynajmniej tych aż do części 5 włącznie? Albo może mieliście z nim do czynienia w Baldur's Gate 3? Wielka, lewitująca kula z mackami i masą oczu od lat występuje w fantazji jako jeden z bardziej przerażających potworów, z którymi możemy mieć do czynienia. Uwaga, Grecy powracają. Tym razem przyprowadzili ze sobą jedną z 3 gorgon, czyli sióstr z wężami zamiast włosów. Meduza ma to do siebie, że jako jedyna była śmiertelna. Jej spojrzenie zamieniało nieszczęśników w piękną rzeźbę, którą możecie postawić sobie w ogrodzie. Historia tej istoty należy do jednych z bardzo tragicznych, dzięki Posejdonowi, o którym pisał Owidiusz. Relacja Meduzy z bogiem mórz nie należała do przyjemnych. Ostatecznie zginęła z miecza Perseusza. Z ciekawostek warto nadmienić, że Meduza pojawia się jako figura w psychoanalizie i ikonografii feministycznej jako symbol gniewu, traumy i obrony przed przemocą. Pierwotna siła, nieludzkość, izolacja i obraz idealnego sześciopaku. Takie cechy przyświęcają kolejnemu stworzeniu z mitologii greckiej, czyli Minotaurowi. Zamknięty przez króla Minosa w labiryncie, miał za zadanie pożerać nieszczęśników, którzy trafili do jego miejsca pracy. Zajebiste miejsce pracy, nie ma co. Ostatecznie został ukrócony przez Tezeusza. Do dziś nasz byczek często przedstawiany jest razem z labiryntem, co zresztą widać w Heroes 3. Mantykora oraz Chimera. Pierwsza to istota z tradycji perskiej, jako potwór o ciele lwa, ogonie skorpiona i ludzkiej twarzy. W staroperskim jej nazwa pochodziła od słowa oznaczającego ludojada. Chimera natomiast jest problematyczna, ponieważ występuje tylko w tłumaczeniu na nasz język. Oryginalnie to Skorpikora,
Coś unikalnego dla uniwersum Might and Magic, będącego co prawda technicznie chimerą, jeśli myślimy o czymś, co jest mieszanką różnych zwierząt. Jednak dla Greków to było zmieszanie konkretnych istot. Potwór o ciele lwa, ogonie węża i głowie kozy wyrastającej z grzbietu. W tej całej hybrydzie zgrydziwi to, że nie zostały stworzone przez Agara, a przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo. Na koniec zostawiliśmy sobie klasyka, czyli czerwonego i czarnego smoka. O samych smokach rozgadywaliśmy się już w omówieniu Bastionu, dlatego nie będziemy tego powielać. Pomówimy za to nieco o ich kolorach. Czerwonego można uznać za najbardziej ikonicznego żmija związanego z żywiołem ognia oraz destrukcją. Jego ulepszona forma jest nieco inna w porównaniu do herosków. Symbolizują mrok, truciznę oraz śmierć. Łączy ich jedno – umiłowanie do podziemi, co świetnie wpasowuje się w loch. Co myślicie o takiej luźniejszej formie inspiracji historycznych? Mamy nadzieję, że takie dynamiczne podejście z jajem przypadnie Wam do gustu. I klasycznie zachęcamy do podzielenia się opiniami w komentarzach. Przypominam również o subach, lajkach, komentarzach, a my lecimy dalej z materiałem. Podczas wydarzeń z Restoration of Erathia, Alamar zostaje pojmany przez wojska królowej Katarzyny, dlatego nie pojawia się w Might and Magic 7. Oprócz tego możemy spotkać wszystkie potwory powiązane z lochem i z pewnością zapadną Wam w pamięci. Troglodyci to niesamowicie upierdliwi przeciwnicy na początku gry. Harpie oraz ich mocniejsze formy potrafią odurzać, postarzać i sypią z rękawa, choć może bardziej z piór, klątwą. Myślicie, że to przegięte? Co to? To nie. Obserwator posiada w arsenale uśpienie, wprowadzanie w strach czy obłęd. I to wszystko na zasięg. Meduzy pierwszego poziomu, jak to na nie przystało, paraliżują, a ich awanse petryfikują. Minotaury jak walną, to inoros i nie ma człowieka. Mantykory to ciekawy przypadek, ponieważ nie pojawiają się w grze w normalny sposób. Musimy skorzystać z areny. I tylko tam możemy spotkać minikory, mantykory i chimery. Potrafią zatruwać. Na koniec mamy oczywiście smoki. Z interesujących nas dzisiaj możemy spotkać czerwone smoki, będące najsilniejszą wersją smoków, mając dodatkową możliwość zniszczenia zbroi naszych bohaterów. By Was za bardzo nie zamęczać szczegółami, to o 8 wspomnę tylko, że poza klasycznymi potworami możecie mieć w drużynie zarówno Minotaura, jak i Smoka, jako grywalne postaci. Pora na heroski. W 4 nie ma odpowiednika lochu. Dużo jednostek przypisywanych tej frakcji trafia do azylu, gdzie mamy Meduzę, Minotaura oraz Czarnego Smoka. Obserwator i Troglodyta są jednostkami neutralnymi. Z Hirków, którzy przetrwali, mamy Lorelei, Dace, Ajit, Jedit, Sephiroth i Darkstorm. Fani dzisiaj omawianej frakcji mogą jednak spać spokojnie. Ubisoft zdecydowanie lubi te klimaty, ponieważ loch jest z nami aż po dziś dzień. W 5 mamy postać kluczową dla fabuły, jaką jest Raelak. Mroczny elf, będący również w kampanii bohaterem z Inferno o nazwie Agrael. Z takim imieniem nadałby się w 3 do farmy koziołków. Wracając jednak do tematu. Frakcja doznała redesignu. Muszę przyznać, że do dzisiaj kojarzy mi się z kolorem fioletowym. Zaczynamy od zwiadowców i ich świetnego rozwinięcia w postaci prześladowcy potrafiącego ukrywać się na polu bitwy. Krwawa dziewica i spółka przejęły rolę harpii. Minotaury nie są już tak przerażające, są raczej nieprzydatne w naszej armii. Mroczny jeździec i ulepszenia to jednak co innego. To jest taki odpowiednik czempiona w lochu, ponieważ posiada atak w szarży i zajmuje 2 kratki. Hydra wróciła do domu. Nadal jest powolna, ale atakuje 6 głowami. Wróg nie kontratakuje i ma sporo HP. Hydra znaczy się. Wiedźma cienia wraz z rozwinięciem są bardzo przydatne. Jako jedyne jednostki z lochu potrafią rzucać zaklęcia, a w dodatku dama cienia, podobnie jak prześladowca, może stać się niewidzialna. Smok cienia oraz jego rozwinięcia, czarny i czerwony smok, klasycznie są mocnymi jednostkami. W 6 loch zasłużył sobie na wprowadzenie w dodatku zwanym cieniem roku. Raelak powraca jako postać fabularna. Z jednostek mamy zabójcę, przyczajoną, czyhającego w cieniu, czyli odpowiednik oka z 3, Mantykora zaliczyła powrót, bezimienny wbił z Korinis, są też oczywiście minotaury i smoki.
7 to właściwie znów recykling jednostek z poprzednich części. Asasyn, powrót troglodyty, prześladowca, minotaur, wędrowiec, meduza, hydra oraz smok. W Olden Era Loch ze zrozumiałych względów bazowany jest na Alvar, czyli regionie pełnym mrocznych elfów. Troglodyta jako jednostka pierwszego tieru, Infiltrator, przypominający kogoś bardziej z uniwersum Ubisoftu, tancerki na 3. tierze, Minotaur oczywiście z nieodzownym doborem, Meduza jako strzelak, Hydra już chyba na stałe zostanie z nami w lochu. Czerwony, czarny oraz papilady smok domykają naszą frakcję opartą na podziemnych tradycjach. Dzisiaj omawiana frakcja przeszła sporą metamorfozę po 4. części. Mimo tego mamy wrażenie, że główna idea stojąca za nią jest nadal niezmieniona. Istoty skryte w cieniu, tajemnicze, dominujące w mroku. Nie wiem jak wy, ale nie wyobrażam sobie herosków bez lochu. Co myślicie w ogóle? Czy loch jest takim waszym ulubionym zamkiem, czy raczej miastem pobocznym? W następnym odcinku przejdziemy się na bagna. Jeżeli macie niedosyt po tym materiale, to zapraszam serdecznie do obejrzenia naszego poprzedniego materiału o Infernie, a tymczasem widzimy się w kolejnej frakcji w pigułce. Do zobaczenia.